inside that thing. Everything's dead. Witajcie kryzysowe świry, tutaj Sullivan. W serii Crysis nanoskafandry powstały w konkretnym celu, a mianowicie w celu nawiązania skutecznej walki z najeźdźcami, jakim były cepidy. W Crysis 1 mieliśmy do czynienia z pierwszą generacją, jaką posiadała drużyna Raptor. Jak się jednak okazało, w trakcie gry my gracze napotykamy na przeciwników również wyposażonych w nanoskafandry, tyle że w wersji koreańskiej. W niniejszym filmie na warsztat wyłożymy i omówimy te koreańskie egzemplarze nanoskafandrów i odpowiemy sobie na pytanie, czym te koreańskie skafandry się różnią od amerykańskich odpowiedników. Serdecznie zapraszam. Tactical options available. Film powstał na bazie zapytania i prośby widza kanału Łukasza Zgryza. Jeżeli film Ci się spodoba, zachęcam do komentowania, ocenienia filmu oraz subskrypcji. Na początku filmu chcę zaznaczyć, że porównując oba nanoskafandry, to bazujemy na mojej wiedzy teoretycznej wyciągniętej z serii gier Crysis, książek i komiksów, w tym na własnej teorii i na spekulacjach. Wyciągnięte wnioski w niniejszym materiale to moja obiektywna opinia. Będę wdzięczny za Wasze opinie i przemyślenia w komentarzach. Nanoskafandry koreańskie występują tylko w dwóch częściach gry, Crysis 1 i Crysis Warhead. Oba egzoszkielety różnią się wyglądem, lecz ich moduły i funkcje są niemal identyczne. Super siła, super szybkość oraz niewidzialność. Oba pancerze zapewniają użytkownikom wytrzymałość, ochronę, możliwość przebywania w próżni lub w dłuższy czas pod wodą. Koreańskie nanoskafandry wyglądem wyglądają dosłownie tak jak Nomad zaznaczył w grze, jak tanie podróbki. Strickland, you copy? I think these guys have nanosuits. Well, we can. They aren't supposed to have that technology yet. If it's any consolation, they look like us. Muszę przyznać, że pod względem wizualnym koreańskie odpowiedniki wyglądają jak z Temu lub z AliExpress, ale wygląd może mieć różne przyczyny, które pozostają tylko w naszej interpretacji lub w to, co sami możemy wnioskować. Twórcy nie zostawili żadnej wskazówki w tej kwestii. Fakt jest taki, że amerykańskie nanoskafandry są w pełni odkryte i widać w każdym elemencie kolory modułu, znaczy trybu, jaki skafander aktualnie używa. Koreański odpowiednik ma nałożone elementy, które zasłaniają większość materiału nanoskafandrów. Koreańska wersja wygląda, jakby miała założone dodatkowe kewlary i zabezpieczenia, w tym wzmocnienia. W samej grze nanoskafandry nie różnią się niczym, choć fakt, że przy kombinezonach amerykańskich jasno i klarownie widać używane tryby, to w koreańskim jest to mniej lub nawet słabo widoczne. Wygląd może być spowodowany chęcią lekkiego zakamuflowania nanoskafandra Koreańczyków w celu ukrycia skrytych funkcji tego umundurowania lub nawet by nie odróżniać ich od żołnierzy regularnej armii ludowej. Istnieje także opcja chęci ze strony koreańskich naukowców na zastosowanie gorszych, ale szerzej dostępnych zamienników w celu zmaksymalizowania powstałych egzemplarzy nanoskafandrów dla sił specjalnych Korei Północnej. To by wyjaśniało tak dużą, wręcz absurdalną ilość żołnierzy armii koreańskiej wyposażonych w nanokombinezony, przeciwko którym walczyli chociażby Nomad i Psychol. Jednocześnie powinno to odbić się na jakości tych egzoszkieletów. Kilka przykładów w samej grze potwierdzających tę tezę można uznać za argumenty, jak chociażby Nomad, który został pojmany w trakcie misji ratunkowej w kopalni, Stabilize the current. Something's draining power from equipment. Fix it now. I'm trying. This whole structure. Psychol w trakcie konfrontacji na moście, czy też starcie Psychola z pułkownikiem Lee pod koniec gry. W pierwszym przykładzie Nomad zostaje unieszkodliwiony przez oddział strażników Kyonga. Ten uderzy go na tyle mocno, że wyłącza mu nanoskafander. W trakcie wysadzenia struktur cepidów, Kyong wybuchem sprokurował struktury do wyładowań elektromagnetycznych i wszystkie urządzenia i nanoskafandry koreańskich żołnierzy zostały usmażone.
Wszyscy, prócz Kyonga, padli martwi, a on sam został jakby wzmocniony. Jego nanoskafander wyglądał tak, jakby został przeładowany, tak jak w Crysis 3 nanokombinezon 2.0 Proroka. Przy jego kontakcie z technologią cepidów. W tym przypadku musimy zdawać sobie sprawę, że kombinezon Nomada został dezaktywowany, co mogło być przyczyną, że on wyszedł bez szwanku. Jednocześnie te wyładowania powstałe na skutek wybuchu pozwoliły mu natychmiastowo zresetować nanoskafander. Może być też tak, że nanoskafandry zwykłych Koreańczyków były gorsze od egzemplarzy, które posiadało dowództwo z Lee i Kyongiem na czele. Przykład Psychola, który reanimuje nieżyjącego amerykańskiego żołnierza, a on sam wyszedł z upadku z mostu do rzeki bez jakiegokolwiek obrażenia. Zaś ten koreański żołnierz, którego pociągnął Psychol za sobą, był poważnie ranny, może być argumentem, że koreańskie nanoskafandry nie dawały tak dobrej ochrony jak te nanoskafandry produkcji Hargrave Rush. Jednocześnie można odpowiedzieć, że mógł wylądować na płytkiej wodzie lub na kamieniach i dlatego mógł być poważnie ranny mimo założonego nanoskafandra. Oj, twórcy Crysis, tyle dziur logicznych i fabularnych, co w serze szwajcarskim. Kolejnym przykładem starcia między nanoskafandrami obu nacji to starcie Psychola z Lee na końcu Crysis Warhead, gdzie ten drugi używa, nazwijmy to, paralizatora zaprojektowanego pod nanoskafandry, tak, że pancerz nie chroni przed porażeniem prądem. Fakt, że Psychol w serii Crysis znany jest ze swojej nadludzkiej odporności na ból, to jednak on sam, sumując wszystkie obrażenia, wytrzymał znacznie dłużej i więcej razy te porażenia paralizatorem niż pułkownik Lee, a te wyglądał jak wysuszona rodzynka. Podsumowując, z samej gry można wywnioskować, że nanoskafander koreański nie odstaje za bardzo od amerykańskiego w kontekście walki bezpośredniej między nimi. Jednak poruszyć musimy ważną kwestię w kontekście walki z cepidami. Jak koreańskie egzemplarze się umywają w kontekście najeźdźców z kosmosu, właśnie cepidów. Tutaj już nie jest tak kolorowo. Logicznie trzeba założyć, że projekt nanoskafandrów koreańskich był tworzony tylko i wyłącznie pod kątem walki z ludźmi, podczas gdy znane nam nanoskafandry, które zakłada drużyna Raptor z Nomadem na czele, były od samego początku tworzone pod kątem wojny z cepidami. Kierując się wskazówkami z komiksu Crysis 1, to warto wspomnieć o dwóch ważnych faktach, jakie można wywnioskować z toczących się rozmów i wydarzeń. Uwaga na spoilery, jak ktoś nie czytał komiksu, a chciałby. Podczas rozmowy Proroka z koreańskim żołnierzem dowiadujemy się, że Koreańczycy na długo przed inwazją na wyspę Lingshan posiadali nanoskafandry, które trzymali w głębokiej tajemnicy. Sam żołnierz Armii Ludowej stwierdził, że ludzie, którzy stworzyli nanoskafander Proroka, musieli ukraść projekt od nich, Koreańczyków. Skupiając uwagę na tym, warto pamiętać, pod jakim kątem i celu powstawały egzoszkielety obu nacji. Można wysunąć opinię, że nanokombinezony Korei Północnej były po prostu przestarzałe. Wygląd i użyte materiały, w tym zamienniki, mogły być użyte na celu zaoszczędzenia materiałów niezbędnych, by nanoskafander działał, a co za tym idzie, wyprodukować ich więcej. Porównajmy sobie, ile było po obu stronach konfliktu żołnierzy w nanoskafandrach pod kątem tego, co widzieliśmy w grze i pod względem lore. 3 drużyny amerykańskie. Drużyna Raptor 5 członków. Orzeł 5 członków. Jastrząb też 5 członków. Razem 15. Przepraszam, miało być 16 członków. Strona Korei Północnej, Crysis 1, uwzględniając prawdopodobną ilość, bo dawno nie grałem w kampanii Crysis 1, to wliczając generała Kyonga, mieliśmy do czynienia z około 19 żołnierzami. Gdy podczas Crysis Warhead ta liczba wynosiła około, uwaga, 57 żołnierzy w nanoskafandrach. Tak liczyłem każdego przeciwnika, którego możemy zabić lub których spotykamy w grze w cutscenkach. 16 kontra 71. Ta różnica jest kolosalna.
Sam Psychol miał do czynienia wręcz z armią. Tak ogromna dysproporcja jest bardziej argumentem za tym, że koreańskie skafandry są słabsze z powodu chęci posiadania większej ilości super żołnierzy w siłach specjalnych armii północno-koreańskiej. Ostatnim argumentem ukazujący znaczącą słabość nanoskafandrów koreańskich względem amerykańskich to blokery dopaminy, chroniące mózg użytkownika przed wpływem cepidów. W Crysis 3 dowiadujemy się, że bloker ten był wbudowany w nanoskafander proroka, by chronić go przed zbiorową świadomością cepidów. Jak sam Karl Rush przyznał, to było już stosowane od dawna. Byliśmy świadkami halucynacji, déjà vu, sztucznych wspomnień, czasami prowadzących do pełnego rozdwojenia jaźni. W komiksie Crysis 1 prorok, rozmawiając z Koreańczykiem o imieniu Pak, dowiaduje się, że Koreańczycy mają dużo żołnierzy wyposażonych w nanoskafandry, ale od kiedy przybyli na wyspę, to pojawiły się komplikacje. Ludzie tracili rozum, słyszeli głosy lub mieli tendencję do samobójstw. Jeśli materiały służące do tworzenia nanoskafandrów są pochodzenia z technologii cepidów, to istniało ryzyko indoktrynacji przez zbiorową świadomość cepidów. Biorąc pod uwagę, że Koreańczycy kompletnie nie brali pod uwagę wojny z cepidami, to widzimy jasno jak na dłoni, że koreańskie egzoszkielety nie miały tego blokera dopaminy. Byli więc narażeni od samego początku przebywania na wyspie. Tak jak powiedział Pak, im bliżej góry i samej świątyni, tak jak nazywał to miejsce Kyong, to więcej ci ludzie mieli halucynacji i popadali w obłęd. To była też jedna z przyczyn, dlaczego tak mało żołnierzy było podnóża góry. Przez ryzyko indoktrynacji. Pozdrawiam fanów Mass Effecta. Ponieważ tylko niewielu miało znaczące powikłania, przebywając blisko struktur obcej cywilizacji. Podsumowanie całego filmu. Z przytoczonych przeze mnie przykładów, analizy i wniosków, w tym ciekawostek z całej trylogii Crysis, możemy dojść do wniosku, że koreańskie nanoskafandry niewiele ustępowały nanoskafandrom produkcji Hargrave Rush pod kątem walki z ludźmi. Natomiast egzoszkielety Korei były całkowicie nieprzystosowane do walki z najeźdźcą z kosmosu, jakie bez wątpienia były cepidy. Brak blokera dopaminy i znaczące braki jakościowe i technologiczne ich nanosprzętu sprawiają, że są gorsze w końcowym rozrachunku. Dziękuję za uwagę i za obejrzenie do końca. Sullivan out.